Szanowni Państwo, wszystkie nasze odcinki z tej miniserii powstały we współpracy z organizacją turystyczną Południowego Tyrolu. Zapraszam. Dzień dobry, moi drodzy. Tak naprawdę, by dobrze zrozumieć, gdzie jesteśmy tym razem, powinienem wypowiedzieć słowa powitania poza tymi, które już padły po naszemu, czyli po polsku, w 3 miejscowych językach, ponieważ tutaj 3 języków się używa. Zatem mówię Grüß Gott, buongiorno, bon dia albo też bon dia. Użyłem niemieckiego, włoskiego i ladyńskiego, bo właśnie mieszka tu zarówno niemiecko, jak i włosko, jak i ladyńskojęzyczna ludność. Jestem w prowincji włoskiej autonomicznej o nazwie Trentino Alto Adige. W tej jej części, która nazywa się albo Górną Adygą, Alto Adige, albo historycznie Południowym Tyrolem. To jest Südtirol, czyli miejsce, które do końca I wojny światowej było częścią Imperium Habsburskiego, a teraz należy do Włoch. No, z czym nam się ten region kojarzy? No, z górami, ale z górami w kontekście śniegu i jazdy na nartach. Tutaj masowo przybywamy zimą, a tymczasem chciałem Wam pokazać, że może tu być wspaniale, niekoniecznie zimą. Spójrzcie, jak jestem odzian. Zobaczcie, co wokół mnie. No, raczej nie kojarzące się z narciarstwem sprawy. Mamy cyprysy, będziemy mieli palmy, ale będziemy mieli winorośl i mnóstwo innych wspaniałych wiosennych rzeczy. Bowiem dzisiaj chciałbym, byśmy się zanurzyli w południowo-tyrolską wiosenność. Zatem do boju. Skoro wiosna, to dlaczego nie rower? Tutaj jest mnóstwo wspaniałych tras rowerowych. Muszę Wam się przyznać, że po raz pierwszy w życiu na ciut większym dystansie korzystam z roweru elektrycznego. No i to jest absolutnie wspaniałe. Będę musiał o tym pomyśleć. Słuchajcie, no przejechałem z 10 kilosów i w ogóle się nie zmęczyłem. Niebywałe, gdyż uwielbiam takie sporty, które za bardzo nie męczą. Oczywiście pan przewodnik jechał ze mną, kiedy już było wiadomo, że się nie zgubię, ruszył przodem, ponieważ ma tutaj bardzo ważne obowiązki. No i ja będę miał bardzo ważne obowiązki, muszę tylko pozbyć, o, tu się to robi, tego urządzenia. Jeszcze chwileczkę wracam do tego junaka, naprawdę porządna maszyna. Mianowicie, przede mną, a i przed Wami, Terlaner Spargel, Margarethe Spargel. Skoro mamy wiosnę, to mamy również Spargelzeit. Na szparagi marsz! Furgonetką noszącą dumną nazwę Spargel Taxi szparagi świeżo zebrane przywożone są prosto z pola, a w zasadzie z pól, bo one pochodzą od różnych właścicieli. To jest rodzaj kooperatywy. I teraz zobaczcie, tu jest zaznaczone, czyje są te szparagi, ponieważ potem się należy z właścicielem każdego pola rozliczyć. Tutaj lądują na taśmę, ponieważ jest to kooperatywa, więc tu mamy miejsce wspólne, na które wszyscy się złożyli. I w tym miejscu szparagi najpierw są myte. Czy częste mycie skraca życie? No nie szparagom. W tej komorze przechodzą one jeszcze jeden bardzo dogłębny prysznic, a poza tym ta komora schładza je do temperatury 2 stopni. Dzięki temu ich żywot jako materiału kulinarnego się przedłuża. Woda zaraz przestanie się lać, ponieważ tak się dzieje, kiedy komora jest otwarta, więc arrivederci, myjcie się dalej, szparaszki. Do zobaczenia na talerzu. Po owej drugiej kąpieli i schłodzeniu, jeśli zbiory są niezwykle obfite, szparagi wsadza się do chłodni. 2 stopnie, duża wilgotność. Tak mogą przez kilka dni przebywać.
a potem trafiają na taśmę. I tu mamy dowód, dlaczego to warto często się myć. 2 kąpiele, a one w dalszym ciągu są jeszcze brudaskami. No bo rosną w ziemi. One są dlatego białe, że są wprost z ziemi, nie miały kontaktu ze światłem. No i teraz mamy następujące rzeczy. Specjalne urządzenie odcina im końcówki, które są najczęściej zdrewniałe, a następnie niezwykle pieczołowicie i ostatecznie je myje. Spójrzcie, ta woda nie wygląda ładnie, a to dlatego, że cała reszta ziemi trafia tutaj. Wychodzą już czyściutkie, jędrne i sprężyste, ale są różnej wielkości, różnej grubości. Zatem kolejna rzecz to ich kalibracja. Po prostu przebiera się je wedle ich wielkości. Grubość tu ma największe znaczenie. A potem już w zasadzie frontem do klienta, gdyż są albo w takie oto pęczki związywane, albo jeśli ktoś jest wielkim szparagożercą, to kupuje nie pęczek, albo całą skrzynkę. Stąd zaraz trafią do gotujących i na stoł. Wioska, w której wsiadałem na rower, nazywa się Terlan, po włosku Terlano. A to jest wioska o nazwie Andrian. Wszyscy, którzy interesują się winem, będą wiedzieli, o co chodzi, bowiem zarówno jedna, jak i druga nazwa jest niezwykle znana w świecie winiarskim. Zresztą, skoro mówimy o szparagach, to przecież zajmiemy się również winem, no bo wino i szparagi to doskonałe rodzeństwo albo też wspaniały mariaż. Ale na razie jedziemy dalej. Jedziemy dalej nie tylko dlatego, że musimy, ale również dlatego, że jeżdżenie tym sprawia mi ogromną przyjemność. Jeździć na rowerze i się nie męczyć, nie pocić, to cudowne. No wspaniałe miejsce. Płasko, chociaż dookoła góry, bo jesteśmy w dolince. No i tak sobie jadę, bez znoju. Bez trudu i znoju naciskał pedały wśród sadów południowego Tyrolu. To będzie początek przyszłego poematu. W tej dolinie dominują 3 rodzaje upraw, zresztą niezwykle emblematycznych dla całego południowego Tyrolu. Na terenie płaskim mamy przede wszystkim sady jabłkowe, jestem wśród nich, oraz szparagi. Zaraz się one waszym oczom ukażą na polu, tak. A na terenach, które są wybrzuszone, na zboczach, dominuje winorośl. No więc szparagowe pola. Po czym je poznać? No przede wszystkim po charakterystycznym ukształtowaniu terenu. Mamy porobione takie kopce, takie grządki, takie wzniesienia terenu, które są przykryte zawsze jakimś materiałem. Ów materiał zapobiega przedostawaniu się promieni słonecznych i w ogóle światła. Ponieważ, jak przed chwilą wspomniałem, szparagi białe są białe dlatego, że nie mają ze światłem słonecznym kontaktu. Jak złapią z nimi kontakt, to wtedy mamy szparagi zielone. Kopiec odsłonięty, zdjęty materiał, to oznacza, że trwa zbiór. To są właśnie te urocze główki, które wystają ponad ziemię. No i co im szkodzi? Światło. One wtedy zmieniają kolor, a z czasem zmieniają również smak. Na szczęście dzisiaj nie ma słońca, więc nie trzeba tego robić tak bardzo szybko. Jeśli kupujemy szparagi i same owe główki mają nieco inny kolor, taki zielonkawy albo fioletowawy, znaczy to, że działała na nie ekspozycja słoneczna. Ale najlepiej, jeśli szparagi mają jednakowy, kremowy, przechodzący w biel kolor. I tak to się robi. Taki specjalny szpadelek,
trzeba baczyć, gdzie kokieteryjnie owe szpargle wystają ponad ziemię i tym szpadelkiem ciach, 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 ręcznie. Człowiek żadnego kombajnu do zbioru szparagów nie wymyślił i prawdopodobnie nie wymyśli. Widzicie, jak dziarsko daje pod górę? Ha. I jesteśmy w miejscu, w którym rozpoczęliśmy naszą rowerową, szparagową podróż i w którym to ją kończymy. A przy okazji jest to nachylenie terenu. Nie jest dobre, żeby zaparkować rower tam. Tu jest. Przy okazji jest to miejsce, w którym swoją podróż kończą szparagi. Jedno z takich miejsc, a mianowicie szparagowy sklepik. Prosto z pola, prosto z tej przetwórni, powiązane, skalibrowane szparagi trafiają do sprzedaży. Albo w skrzynkach, albo w woreczkach. Mamy wino dobrane do szparagów. Tym tematem, jak obiecałem, się zajmiemy. Mamy przetwory. Wśród nich jedna niezwykle interesująca rzecz. Mianowicie bandnudel, czyli tagliatelle, ale 19% masy owej to jest puree ze świeżych szparagów, które jest dodawane do ciasta, potem to się wałkuje, suszy i mamy taką bazę do makaronu ze szparagami. Mamy w końcu zdjęcia szparagowych królowych, które tutaj co roku są wybierane. No i widzicie, nawet wydają Spargelzeitung, czyli szparagową gazetkę. Porady, przepisy, rozmowy, wszystko na temat szparagów. Gdyż ten temat tutaj naprawdę wiele znaczy. Jesteśmy w wiosce o nazwie Siebeneich, bardzo blisko miejsca, w którym byliśmy przed chwilą. To jest cały czas ta sama dolina. W ogóle dzisiaj będziemy się poruszać i poruszamy się i będziemy w promieniu kilku kilometrów. Wioska Siebeneich, jazda na rowerze, choć nie męcząca, ale zarazem taka ilość szparagów pobudzają łaknienie. No więc pora coś zjeść. Południowy posiłek, pierwszy po śniadaniu. To jest miejsce, być może z zewnątrz nie wyglądające spektakularnie, ale mamy główną drogę, to widać po natężeniu ruchu. A co kiedyś przy głównej drodze stawiano? No, karczmy, jakbyśmy u nas powiedzieli, a tutaj gasthausy. I ten właśnie gasthaus, Patauner, ma przeszło 100-letnią tradycję karmienia ludzi. I nas nakarmi. A oto pan Manfred, czyli nasz dzisiejszy szparagowo-rowerowy przewodnik. Manfred, that place, as I saw, belongs to the chain association of Südtirol Gasthauses. Yes. Does it mean that in the places with that sign close to the front door, consumer can expect local food made from the local products? Yes? Yes, all year around you get produce on products that are locally grown and harvested or produced, yes. It means that we have local spargel, Yes, absolutely. Yours? These are Margarete spargels that we are eating today. How many kilos, or maybe better, how many tons of spargel do you produce in the season? We expect this year to do about 60,000 kilos, which is 60 tons, and which is about the average harvest that we do over the last couple of years. Well, if we are in Austria or in Germany, Yes. if of course white spargel is cooked, we'll be getting down because it's very well cooked. Here, because we are in Italy, it looks like cooked al dente. It's a bit Yes. crunchy. It's normal way of cooking spargel here in Südtirol. Yes, absolutely. We like it more al dente and not overcooked. You appreciate the taste better, we believe. À la vôtre. To my opinion, that way of cooking spargel is
the best one because they are still a bit crunchy, they are soft and full of taste. This is Bosner sauce. Bosner sauce, yes. It's made out of hard-boiled eggs, and then the yellow is mixed together with the greens and some mustard. And Schnittlauch, of course. And Schnittlauch to give it a little bit of contrasting color. Creme. And this is grain to give it a little spicy, I believe would be the term. And this is classic way. I mean, Schinken. Schinken, asparagus, Bosner sauce, and grain. That's potatoes could also be included. Potatoes, more spargel, less potatoes. Absolutely. That time of the year. Spargel is king. I to nie jest, drodzy Państwo, nasze pierwsze danie. Mieliśmy marynowanego Saiblinga, czyli rybę, pstrąga ze szparagami. Mieliśmy risotto ze szparagami. Thank you very much for your time, for your patience. Mahlzeit. Thank you. Mahlzeit. Jestem niemal na obrzeżach doliny. Jak widzicie, teren tutaj już powoli się wznosi, by w końcu zamienić się w dość strzeliste góry. No i właśnie owe pola, które są położone pod kątem i idą do góry, to są już miejsca, gdzie uprawa jabłek i uprawa szparagów zamienia się w uprawę winorośli. W ten sposób dochodzimy do kolejnej tutejszej kulinarnej tajemnicy, do wina. A Terlan jest synonimem jednego z najlepszych białych win na świecie. W roku 1893 w dwóch wioskach leżących po przeciwnych stronach tej doliny, w której jesteśmy, założono dwie winne kooperatywy. Dzisiaj te kooperatywy się połączyły. I mimo że wioski są dość blisko siebie, bo to jest 10 minut autem, to mamy zupełnie różne winiarskie siedliska, zupełnie różne terroiry. To jest terroir z Andrianu. Spójrzcie na kolor kamienia. To jest biały kamień, dolomit się nazywa. No tak jak ta część Alp. A tutaj mamy siedlisko, podłoże z Terlanu, czyli z tego miejsca, gdzie teraz jesteśmy. W Andrianie byliśmy przy okazji szparagów, a tu mamy inny kamień, inny kolor, to jest kamień wulkaniczny. Zatem dwie wioski blisko siebie, ale również różne nachylenie stoków względem słońca. No więc zupełnie różne wina. I właśnie teraz w ów świat mały, ale zarazem jakże wielki, postaramy się zagłębić. Specyfika owych połączonych terroir sprawia, że 80% tutejszej produkcji winiarskiej to trunki białe, 20% to czerwone. Wśród białych szczepów najważniejsze są przede wszystkim Sauvignon Blanc, ale również bardzo niekiepskie jest Chardonnay oraz Pinot Bianco, czyli Weissburgunder. Jeśli chodzi o wina czerwone, które tutaj w beczkach dojrzewają, no to mamy niżej Lagraina oraz Merlota, a na parcelach położonych wyżej mamy Blauburgundera, czyli Pinot Nero. To jest miejscowy crème de la crème, ponieważ to jest rzecz, którą praktykuje się w bardzo niewielu miejscach na świecie. Mianowicie metoda bardzo specyficzna, polegająca na trzymaniu wyłącznie białych win w takich oto chłodzonych tankach bez dostępu powietrza, by one w owych tankach dojrzewały. I tak te wina trzyma się tutaj czasami bardzo długo. Tam mamy trunek z roku 1979. Terlaner. Terlaner to też tutejsza specjalność, to jest kupaż, cuvée trzech białych szczepów, mianowicie Sauvignon Blanc, Chardonnay oraz Pinot Bianco. No i co roku odbywa się próba i sprawdza się, czy to wino już jest aż tak ekstatycznie dobre, by nadawało się do
zabutelkowania. Mamy Terlanera, mamy Pinot Bianco, więc mamy też rzeczy Monovitinho. Flachy takie osiągają naprawdę niezwykłe ceny. Ciężkie i wielkie drzwi, ale one prowadzą do skarbca. Tak, to jest winny trezor i mają w nim butelki nawet z roku 1893, czyli z pierwszego roku zbiorów, kiedy ta kooperatywa powstała. Wszystkie roczniki są reprezentowane od roku 1955. Zanim ludzkość wpadła na to, by móc fermentować wino w chłodzonych kadziach z inoksu, robiono to w takich oto wielkich beczkach, która ma pojemność ta właśnie 75 hektolitrów. Potem zaczęto robić takie zbiorniki z kamienia albo z betonu. Tego się już raczej nie używa, ale wino winifikowane w takich właśnie beczkach w dalszym ciągu jest doskonałe, jeśli spoczywa w chłodnej piwnicy, takiej jak tutaj. Teraz, jeśli chodzi o tę specyficzną metodę tych tanków, gdzie wino białe trzymane jest bez dostępu powietrza. No, podobne rzeczy są na niewielką skalę i w innych miejscach praktykowane, ale nigdzie w takiej formie jak tutaj, gdyż na to wpadł miejscowy Kellermeister, czyli mistrz piwniczny, pan Sebastian Stoker. Dlatego też owa metoda nosi w świecie winiarskim nazwę metody Stokera. Zresztą, jak mi powiedziano, owo wino już nie jest na sprzedaż. Ono służy na specjalne okazje, ale już się tego nie butelkuje i nie wysyła do handlu. Kiedy ową kooperatywę spółdzielnię, mówiąc po naszemu, zakładano, liczyła ona 20 członków. W tej chwili jest ich ponad 200. Łącznie zrzeszeni w niej uprawiają 300 hektarów winnic i produkują pospołu, czyli zusammen, 2 miliony butelek rocznie. Gdyby ci wszyscy ludzie nie zrzeszyli się, no to by statystycznie każdy z nich przy takiej ilości dzisiaj członków produkował mniej więcej 10 000 butelek. No więc jakie byłyby jego możliwości? Czy mógłby postawić taką winiarnię, czy mógłby zrobić taką piwnicę? Jaka by była siła marketingu? Jaka by była siła oddziaływania tego wszystkiego? Jeszcze jedna rzecz. Winnice, niektóre z nich wznoszą się na poziomie 900 metrów nad poziom morza. Od 260 do 900. No i jaki stąd ostateczny wniosek? No coś, o czym nieco w kraju naszym zapomnieliśmy. W spółdzielczości jest siła. Siła niezwykła. Na tym przecudnie położonym tarasie zaczynaliśmy dzisiejszy odcinek i na nim kończymy naszą wizytę w winiarni. Nie odcinek, lecz puentą wizyty w takim miejscu powinna być choć maleńka degustacja i ona właśnie przed nami. To jest pan Manuel Mederle, który jest miejscowym sommelierem. Can we try some of your treasures? Of course, yes. I will be pouring you 3 wines today. Okay. Our first wine that you will try right now, this is our Pinot Bianco Vorberg. Vorberg is right behind the winery. It is the best parcels that we have, our oldest parcels of Pinot Bianco, and we age this wine for 2 years in our cellars. This is the parcel is somewhere over there. Yes, those are some of our parcels. So you see those small farm stays up there, very exposed with very limited yields. Those are the parcels that we try and that we're going to bring into these wines to really make sure we represent the area as best as possible. Okay. Now up there you find yourself in a very particular area, very deep rootstock, so such as a very deep expression of minerality and salinity. Minerality is the first expression.
minerality, some citrus notes as well. Fresh, mineral, fruity, very well balanced, very good wine. Let's try the other one. Fantastic. After that, maybe we will back to that. Yes. I'll let you try another label here. Terlaner. This is Terlaner. As the name says, is iconic here to Terlan itself. This is our only cuvée that we do make, but it's a cuvée that's very historic for us. So since 1893, our founding year, we've been making this cuvée that's composed mainly out of Pinot Bianco, 60%, and the rest is Chardonnay with a little percentage of Sauvignon. Now this is a fresh expression 2023, but we're really trying to showcase this beautiful primary spectrum into this wine and showcase what the typicity of those three varieties are that are the most important varieties that we have here in Terlan in terms of white wine. More citrus in the nose. We're trying to have a very, we try to have an aromatic intensity into this wine. We're trying to get this purity, this elegance of Pinot Bianco in here, a little bit of weight from the Chardonnay, but also want to make sure at the back end it's like has an aromatic intensity, it has a persistence to the wine. And so all those together, they always have been creating this cuvée that's iconic. Very elegant, very elegant. And third? Third, yes, third is actually right here. So the eastern part of Terlan, where we find our winery. This is our Sauvignon Winkel. Winkel, and I think this is also something that you use in Polish. Yes, Winkel is Winkel, means corner. Corner of what? Corner of corner of two that mountains. parcel? Corner of two mountains. When you look behind you, we have all mountains surrounding us, and where the mountains meet and create a corner, that's what we call Winkel. And normally in a corner, you are in a shaded spot. That means sun doesn't touch that place, that particular vineyard early on in the day. So it's a little bit cooler, and as such we can maintain a lot of acidity and make some very refreshing yet mineral Sauvignon. It has a, from one side, it has a typical nose as a Sauvignon Blanc, means red, black currant leaves, some cat piece, but a bit very elegant in that case. But if I compare for my first impression, if I compared with the Sauvignon Blanc from the homeland of the Sauvignon Blanc, Loire Valley, this is much more mineral. Yes, so I think because of the terroir. The terroir, and the terroir, that mineral terroir, that porphyry rock, all that salinity that we have in this wine is thanks to the terroir that we have here. A terroir that brings wines with preciseness into the glass. Let me please now explain to the camera the beauty of the landscape. May I? Absolutely. We will walk a bit. Drodzy Państwo, no tak, jesteśmy w wiosce Terlan. To jest Echtal, czyli dolina rzeki Adygi. Po tamtej stronie mamy wioskę Andrian, dokładnie tam. I tutaj mamy inne podłoże, a tam mamy zupełnie inne podłoże. Zobaczcie, jaki to jest dystans, bardzo króciutki. I mamy w końcu miejsce, które jest miejscem górskim, a momentami nawet wysokogórskim. Tam mimo temperatury tutaj jest śnieg, ale jesteśmy po południowej stronie Alp, więc mamy tutaj winorośl, ona i po północnej rośnie, ale mamy też cyprysy, mamy rozmaryn, gdzieniegdzie mamy drzewa oliwne. No jesteśmy po prostu w połączeniu dwóch światów. Z jednej strony jest to świat alpejski, ale z drugiej strony jest to początek świata śródziemnomorskiego. No i dzięki temu podłożu i dzięki klimatowi, który tutaj jest znacznie chłodniejszy niż już 100 km dalej na południe, te wina są świeże, te wina są mineralne, te wina są po prostu wspaniałe. A ja wracam teraz do pana Manuela, by może
wznieść kielich za zdrowie tej jakże wspaniałej lokacji. Sorry, I didn't tell you, just Prost. Prost. Mieszkamy wspaniale wśród winnic nad wioską Terlan w apartamentach o nazwie Tannhammer. Właściciele tych apartamentów, ogólnodostępnych apartamentów dla każdego, są częścią tej kooperatywy na dole. No i z pewnością wino to jest ich główne zajęcie, ale że mają też taką oto nieruchomość, która jest bardzo starą, dawną sadybą jakiejś szlacheckiej rodziny, to część przerobili na apartamenty. No i muszę wam koniecznie kawałeczek ich pokazać. Już dawno nie spałem w takim niemal zamkowym anturażu. To jest apartament nasz, czyli Agnieszki i mój, tylko nasz. Spójrzcie przede wszystkim na wysokość tego miejsca. Spójrzcie na owo łoże z baldachimem, na kominek. Nie trzeba było w nim palić, jest ciepło. Spójrzcie na żyrandol. Teoretycznie mogą spać tutaj 4 osoby. To, co widzicie tutaj, to nie jest kompletna łazienka, to jest tylko wanna, gdyż łazienka jest za ową ścianą, a nad łazienką antresola, no więc 4 osoby się tutaj spokojnie zmieszczą. Tam dalej jest kuchnia przynależna do tej części. Andrzejek i Mario śpią dalej. Każdy ma swój apartament i poza ową kuchnią te 2 apartamenty też mają swoje kuchnie albo też aneksy kuchenne. To jest naprawdę miejsce bardzo ładne, a śpi się doprawdy wybornie. Na koniec wypada coś przygotować ze szparagów. A że mamy przy apartamencie przepiękny ogród, nawet oliwka tu rośnie, no i bananowiec, ten w kąciku jest osłonięty. Więc zrobię risotto ze szparagami, z białymi szparagami. Kupiłem oczywiście wszystkie składniki w najbliższej okolicy. Kupiłem ryż. Na etykiecie było napisane, że jest do risotta i rzeczywiście to jest ta odmiana pękatych, krótkich ziaren, ale widać to po kolorze. Nie jest ona śnieżno-biała i pokryta taką mąką kremową. Zatem ten ryż był wcześniej preparowany termicznie. Co to zmienia? No tylko jedna rzecz. Gotuje się krócej i mniej wypije, więc trzeba o tym pamiętać. Ale poza tym risotto będzie cacy. No i teraz szparagi. Były w sklepiku takie odłamki na risotto albo też na zupę, ale wziąłem ładniejsze, by móc również nacieszyć nimi oczy. No bo nie chcę odłamków, chcę wam pokazać, co generalnie robi się ze szparagami. Jeśli będę używał obierek, a tak w tym wypadku będzie, no to jeszcze mimo tych wszystkich pryszniców ostatnie półkanko. I obieranie. Zielonych szparagów się nie obiera, dlatego ludzie wolą zielone szparagi. Nie obieramy nigdy główki, więc bierzemy nożyk poniżej główki i obieramy dokładnie tak, żeby cała skórka zeszła. Nie wyrzucamy tych łupinek. One posłużą do zrobienia wywaru. Jeszcze jedną rzecz zaraz będę musiał zrobić. Zaraz wam to pokażę, kiedy wszystko obiorę. Źle obrane szparagi białe mają takie włókna. Ta skórka jest twarda i wtedy cała przyjemność z jedzenia idzie precz. I zobaczcie, bierzemy teraz tutaj. O, ładnie to można naciąć, ale to będzie risotto. To się odłamało, więc to jest lekko stwardniałe. Lekko, bo to są szparagi świeżo z pola. Niczego nie wyrzucamy. Łupinki i te odłamane części układam po jednej stronie, a po drugiej stronie układam główkę, którą odcinam i obrane szparagi. I tak robię sztuka po sztuce.
Tak, moim zdaniem one zostały zebrane nawet dzisiaj o świcie, no bo normalnie, jak się ma takie szparagi, które leżą kilka dni, kiedy tu naciskamy, to czasami łamie się bardzo dużo. A zobaczcie, co się tu dzieje. W ogóle nic się nie chce łamać, ale muszę mieć coś na wywar. Ponieważ teraz, jak widzicie, mam tu segregację pieczołowitą. W tym miejscu główki i obrane szparagi, a do garnka przełożyłem sobie obierki i te ułamane końcóweczki. I teraz to zalewam wodą, dodaję do tego trochę soli i szczyptę cukru i to wszystko stawiam na ogniu. Pamiętacie, ten ryż jest wstępnie obrobiony termicznie, będzie pił mniej, więc nie musi być tego bardzo dużo, ale to jest też baza na zupę szparagową. W tym wypadku będzie to szparagowy wywar. Cukier, sól, 20 minut, pół godziny, niechaj się gotuje. Wywar szparagowy jest gotowy, zdjąłem pokrywkę, temperatura w nim nie ma specjalnie znaczenia i tak będzie gorący. Na drugiej patelni mamy sporą porcję masła i jedną drobno posiekaną cebulę. I teraz ta cebula musi się najpierw lekko zeszklić. Teraz wsypujemy ryż. Normalnie powiedziałbym Wam, że ten ryż musi stać się mniej biały. Musi zniknąć ta mąka z ziarenek, ale jak już wspominałem, on jest parboiled, więc chodzi tylko o to, żeby go unurzać w tej masie maślano-cebulowej. Dosłownie chwilkę. I teraz na patelni musi znaleźć się białe wino. No powiedzmy kieliszek białego wina i teraz czekamy, aż to wino wyparuje. Wino zniknęło, oczywiście częściowo wyparowało, ale częściowo zostało przez ryż wchłonięte. No i teraz zasadnicza rzecz, czyli ów wywar, który sprawi, że całość będzie miała wspaniały, szparagowy smak. Zostawiłem sobie trochę, jakby ryż wszystko wypił, a jeszcze nie był miękki. No i teraz od Was zależy, kiedy dodać do środka szparagi. Jeśli wolicie szparagi al dente, świeżutkie szparagi, wcale nie muszą być długo gotowane, boskie. Więc ja bym ich teraz nie dodawał, dodam je za jakieś 10 minut, ale możecie dodać teraz, wtedy one się rozpadną i sprawią, że to będzie takie kremowo-szparagowe. Kiedy chcecie. Ja na razie nie dodaję. Na razie niech się gotuje. Wspaniale. Ryż zmienił swoje oblicze i teraz wygląda jak ryż do risotta. Jest kremowo-biały. Wyżłopał to wszystko, co tu wlałem. Brakuje mu jeszcze 5-7 minut. Jest twardawy, więc ostatnie rzeczy. Teraz, właśnie teraz wsypuję szparagi. Chroniłem je tutaj przed wyżarciem. Wszyscy mieliśmy na to ochotę. Cudowne, takie świeże szparagi obrane. Są naprawdę wspaniałe. Dolewam resztę płynu. Trochę go zostało. Tyle wystarczy. I dodaję jeszcze trochę białego pieprzu. Dlaczego białego? Ano dlatego, że to wszystko jest białe. Więc żeby zachować pewnego rodzaju monochromatyczność, biały pieprz. Choć on i tak jest biały tylko z nazwy, bo jak widzicie się tutaj kolorystycznie odcina. 7 minut góra, ostatnie działania. Risotto prawie gotowe. Teraz trzeba dodać tutaj dość sporą porcję masła. Trzeba to wszystko posypać serem, grana albo też parmezan. I trzeba pod tym wyłączyć ogień, to przykryć. Przykryć i odstawić na 5 minut. Pokrywka zaraz pokryje się parą, tak się właśnie stało.
to dojdzie. Ja w międzyczasie wziąłem jedną obraną sztangielkę szparagową i tym nożem pokroiłem te szparagi w takie cienkie wstążki. To będzie do wydawki. Jeszcze tylko muszę główki szparagów przekroić na pół. One są tak delikatne, a te szparagi tak świeże, że to w ogóle nie wymaga gotowania. Przecudnie. Trzeba to przemieszać, bo mamy masło i ser i chodzi o to, żeby wszystko było w tej jakże smacznej masie. No i można nałożyć. Kiedyś bardzo krzyczeli w telewizji z tego powodu, no bo biały talerz i białe danie, ale oni mieli stare monitory i po prostu nie widzieli różnicy w kolorach. Talerz jest biały, ale danie jest przecież cudownie kremowe. Taka porcja jest ok. Teraz jeszcze trochę grany. I teraz kolejne rzeczy. No więc te paseczki na wierzch i wykańczamy to owymi kawałeczkami główek. Układamy dookoła. Pięknie, pięknie, pięknie. Jak widzicie, teraz jawię wam się również jako esteta. Robimy taką gwiazdkę, no bo tutaj w ogóle jest tak ślicznie, że ja się muszę jakoś do tego dopasować estetycznie. Moi drodzy, góry, słońce się na chwilę schowało, szparagi stamtąd, wszystko stąd, wszystko stąd. Południowy Tyrol niczego nie udaje, on po prostu jest taki, jaki jest, a ja go mogę jeść łyżkami.